Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez moją własną aplikację do nauki języków, którą ja sam zaprogramowałem. Więcej o niej pod koniec filmu. Na ekranie widzicie 5 przykładowych znaków pisma chińskiego, a tutaj macie tłumaczenia tych samych znaków na język wietnamski. Tak zapisywano język wietnamski w XIX wieku. Te wietnamskie znaki wydają się bardziej skomplikowane od znaków chińskich. Niektóre znaki wyglądają podobnie, ale znaki wietnamskie mają dodane mnóstwo kresek. Gdy dzisiaj myślimy o najtrudniejszych pismach świata, większość z nas pomyśli o japońskim i chińskim. A gdzie się więc podziało to pismo wietnamskie? Co się stało z tym niesamowicie trudnym, być może najtrudniejszym pismem świata wieku XIX? By to zrozumieć, najpierw musimy się cofnąć do wieku XVII, kiedy to do Wietnamu zaczęli napływać pierwsi Europejczycy. Jeden z nich, Alexandre de Rhodes, francuski jezuita z Avignonu, musiał być uderzony odmiennością języka Wietnamczyków. Pisał bowiem, że język wietnamski jest jak świergot ptaków. Koń też upadł na wiejskim placu, po wietnamsku brzmi Con ngựa cũng ngã quỵ nơi sân làng. W każdym razie, jak typowy dobry jezuita, chcący nieść Słowo Boże do odmiennych kultur, de Rhodes nauczył się języka tubylców, a następnie, opierając się na pracach swojego genialnego portugalskiego nauczyciela, Francisco de Pina, rozpowszechnił zapis pisma, który miał pomagać innym Europejczykom odwiedzającym Wietnam. Już w XVII wieku jezuici zdawali sobie sprawę, że język wietnamski, tak jak język chiński, z którym ich zakon zetknął się na większą skalę nieco wcześniej, jest językiem ściśle tonalnym. Opracowano system transkrypcji, który miał pomagać w wypowiadaniu danej sylaby z odpowiednim tonem. Czekajcie, tonem? Ale jakie tony? Żeby zrozumieć wietnamskie tony, spójrzcie na te 6 słów, które różnią się tylko tonami. La, 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 la. Te wietnamskie słowa mają 6 bardzo różnych znaczeń. La to krzyczeć, la to być, la to liść, la to osłabły. La znaczy niegotowana, na przykład woda, a la znaczy obcy. W języku wietnamskim każda sylaba w zdaniu musi być wypowiedziana z odpowiednim tonem. Wietnamskie pismo bez tonów byłoby jak język polski bez samogłosek. Na przykład brny znaczyłoby baran, brona, obrona czy branie. Okej, mamy 6 tonów, ale po co te wszystkie inne znaki? Na przykład haczyki i uśmieszki i daszki? Problem w tym, że wietnamski ma bardzo dużo samogłosek. I tak poprzednicy de Rhodes stworzyli nowe samogłoski. Na przykład z o po dodaniu haczyka mamy o, a z a po dodaniu daszka mamy e. A teraz wyzwanie. Czym różnią się wymowy tych 4 słów? Tam, 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 tam? Może myślicie, że wszystkie mają inne tony, ale nie. Język wietnamski rozróżnia samogłoski długie i krótkie. Porównajcie te dwa słowa. Tam i tam. Tam ma dłuższe a i znaczy 3. Tam zaś ma krótkie a i oznacza wykałaczkę. Czyli ten uśmieszek, tak zwany brevis, skraca samogłoskę. To była różnica w długości samogłoski. Pamiętajmy, że ton jest niezależną, ortogonalną zmienną. Możemy go na przykład zmienić na rosnący za pomocą rosnącej kreski. I otrzymujemy tam i tam, odpowiednio oznaczające 8 i kąpać się. A więc tam, 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 tam to 4 bardzo różne słowa. A teraz kolejna ciekawostka. Dzisiejsza wietnamska pisownia była współtworzona przez portugalskich misjonarzy. Przemycili oni do języka wietnamskiego dwugraf NH, który wymawia się tak samo jak nasze polskie ni. Do dzisiaj język portugalski i wietnamski używają tego oryginalnego zapisu. Porównajcie ksywkę brazylijskiego piłkarza Ronaldinho i wietnamskie słowo nha, które po wietnamsku znaczy dom. Obydwa mają ten dźwięk, to NH, ni. Oprócz wietnamskiego ćwierkania, jezuici musieli nauczyć się również innego, piekielnie trudnego aspektu języka wietnamskiego. Pisma, albo pism. W Wietnamie w piśmie panowała dyglosja. W administracji i urzędach używano czystego pisma chińskiego, a w piśmie bardziej przyziemnym, gdzie chciano używać słów bardziej wietnamskich, na przykład w piosenkach, używano również pisma chińskiego, ale z domieszką własnych, bardziej skomplikowanych znaków wietnamskich. Ta mieszanka nazywała się Chữ Nôm. Jeśli chcecie zrozumieć, jak ona dokładnie działała, to filmik z dokładną analizą znajdziecie na moim kanale. W porównaniu do pisma Wietnamczyków, pisma języków europejskich tamtych czasów, takich jak polski, włoski czy nawet francuski, były czymś genialnym, bo były genialnie proste. Jeśli zliczymy wszystkie litery, małe i duże oraz znaki interpunkcji, okazuje się, że do pisania wystarczy mniej niż 80 bardzo prostych znaków.
Tego na pewno nie można było powiedzieć o piśmie języka wietnamskiego, które w aktywnym użyciu miało co najmniej 4000 znaków. Znaków dużo bardziej skomplikowanych niż na przykład nasze polskie litery. Jednak nie tylko Europejczycy byli genialni. Wietnam graniczył i miał kontakt z państwami, które używały pism o wiele prostszych. Na zachodzie graniczyli z państwem miliona słoni, protoplastą dzisiejszego Laosu. Trochę na południe leżała Kambodża, spadkobierczyni Imperium Khmerów. Ich pisma wywodziły się z pism indyjskich, z tej samej rodziny co Devanagari. Jeszcze bardziej na południe używano pisma Jawi, bazującego na piśmie arabskim, również dużo prostszego od pisma Wietnamczyków. Nawet lepiej, w XV wieku, na około 50 lat przed przybyciem pierwszych Europejczyków, Wietnamczycy rozbili leżące na południu państwo Champa i zajęli większość jego ziem. Lud Champa również używał pisma, które bazowało na pismach subkontynentu indyjskiego. Wietnamczycy podbili Champę, ale nie dało im to żadnej inspiracji na reformę pisma. Wszystkie te sąsiadujące pisma były nieporównywalnie prostsze od preferowanej przez Wietnamczyków fuzji chińsko-wietnamskiej. Dlaczego Wietnamczycy nie spojrzeli na sąsiadów i nie powiedzieli: może da się prościej? To nie takie proste. Chińskie wpływy, trwające przeszło 1000 lat, były zbyt silne. Mimo tego, albo właśnie dlatego, że przez większość tego czasu Chiny były przeciwnikiem lub nawet okupantem, ich prestiż był o wiele większy niż prestiż sąsiadów z zachodu i południa. Oprócz tego, język wietnamski, choć pochodzący z tej samej rodziny językowej co język khmerski, ale nie chiński, po przeszło 1000 lat stał się bliższy językom chińskim, przede wszystkim w słownictwie i wymowie. Zakorzeniona tradycja i machina administracji były zbyt silne, nawet na europejskie innowacje, przynajmniej na początku. Zatrzymajmy się jednak na chwilę i spróbujmy spojrzeć na te wszystkie pisma, z którymi stykał się Wietnam, z trochę mniej zachodnio-europocentrycznego punktu widzenia. Pisma laotańskie, khmerskie i pismo Champy pochodzą z indyjskiego Brahmi, a Brahmi, według dominującej dziś hipotezy, wywodzi się z pisma semickiego. Tego samego pnia, z którego wyrosły po drugiej stronie świata alfabet grecki i łaciński. Ten sam alfabet łaciński, który po przeszło 2000 lat przybył do Wietnamu wraz z jezuitami, jak wspomniany już, de Rode. Europejska transkrypcja naszego jezuity nie zmieniła za bardzo opinii Wietnamczyków. Przez kolejne 200 lat misjonarze, którzy chcieli nauczać nowej zachodniej wiary, wciąż uczyli się piekielnie trudnego pisma Wietnamczyków. Zachodni świat zmieniał się jednak szybko. Na początku XIX wieku świat Dalekiego Wschodu technologicznie niewiele różnił się od tego z wieku XVII. Nie można tego jednak było powiedzieć o Europie, gdzie wybuchła rewolucja przemysłowa. Europejskie mocarstwa zaczęły prześcigać się w kolonizacji odległych terenów. Świat wietnamski i całe Indochiny wpadł w ręce Francuzów. Nagle język wietnamski przestał być egzotyczną łamigłówką dla garstki jezuitów, poliglotów. Teraz potrzebowali go zwykli francuscy urzędnicy, żołnierze, kupcy, ludzie, którzy nie mieli ani czasu, ani ochoty poświęcać 10 lat życia na wykucie kilku tysięcy znaków. I wtedy transkrypcja od de Rode ożyła. Ustandaryzowano ją i Francuzi zrobili z niej narzędzie administracji. W 1865 roku w Saigonie zaczęła wychodzić Gia Đình Bao, pierwsza gazeta drukowana wietnamskim alfabetem łacińskim. A pod koniec XIX wieku znajomość chữ quốc ngữ, czyli dosłownie pisma języka narodowego, stała się przepustką do urzędu, szkoły i awansu. Co ciekawe, presja na naukę tego nowego pisma szła nie tylko od góry, ale również i od dołu. Powoli i sami Wietnamczycy zaczęli rozumieć potęgę reformy pisma. Pojawili się ludzie tacy jak Trương Vĩnh Ký, człowiek, który podobno znał kilkanaście języków. Pisał w nowym piśmie i tłumaczył na wietnamski dziesiątki książek. Huỳnh Tị Quoc ułożył pierwszy słownik, w którym wietnamski tłumaczono na wietnamski, już przy użyciu alfabetu łacińskiego. Narzędzie kolonizatora zostało po prostu przejęte. Tego alfabetu można było nauczyć chłopa w kilku tygodni, podczas gdy nauka poprzedniego pisma Chữ Nôm w najlepszym przypadku zabierała kilka lat pełnoetatowej nauki. W 1919 roku w mieście Huế odbyły się ostatnie konfucjańskie egzaminy urzędnicze, które przez setki lat odbywały się zawsze w języku chińskim. Licząca prawie 1000 lat tradycja umarła bez większego żalu. W 1945 roku, tuż po skończeniu japońskiej okupacji, Demokratyczna Republika Wietnamu pod dowództwem Ho Chi Minh, który bagatela mówił i czytał po wietnamsku, chińsku, francusku, angielsku i kilku innych językach,
odziedziczyła kraj, w którym czytać potrafiło raptem kilka procent ludzi. Po ogłoszeniu niepodległości ruszyła kampania Bin Zen Hap Wu, to znaczy edukacja ludu. Prosta zasada. Kto umie czytać, uczy tego, kto nie umie. Nie było szkół i podręczników, ale teoretycznie wszyscy piśmienni byli nauczycielami. Nawet jeśli nauczyli się pisać dosłownie wczoraj. Uczono się wieczorami przy lampach naftowych, w stodołach, na targach. Przy wejściach na bazary stawiano bramki, przez które przechodziło się dopiero po przeczytaniu na głos jednego słowa. W ciągu roku czytać nauczyły się miliony ludzi. Pismo, nad którym prawie 300 lat wcześniej pewien jezuita z Awinionu ślęczał dla wygody dosłownie kilkunastu misjonarzy, stało się w ten sposób pismem całego narodu. Dla porównania, Polska zmagała się z podobnym problemem w dwudziestoleciu międzywojennym, ale w dużo mniejszej skali. W 1921 roku co trzeci Polak był analfabetą, głównie na wschodnich Kresach, a nie prawie całe społeczeństwo, jak w powojennym Wietnamie. I była to reforma odgórna, oparta na obowiązku szkolnym i przymusowej nauce w wojsku, a nie masowy, oddolny zryw jak Bin Zen Hap Wu. Wietnam jest przypadkiem unikalnym. Żaden kraj nie przeszedł przez tak odmienną reformę pisma z logograficznego, najtrudniejszego pisma na świecie. Wietnamski stał się językiem z zaskakująco prostą pisownią. Według mnie jest ona tak prosta, jeśli nie prostsza niż pisownia naszego języka polskiego. Przynajmniej dla dialektu z południa Wietnamu. W środku i na południu Wietnamu działa ona już trochę słabiej. Z drugiej strony język wietnamski jest tylko jednym z setek języków, którego pisownię zmieniono lub nawet stworzono podczas globalnej kolonizacji Europejczyków. Okej, tak oto przeszliśmy przez całą historię pisma w języku wietnamskim. Wietnamczycy najpierw używali pisma chińskiego, potem stworzyli tysiące znaków i powstała fuzja Chữ Nôm, a na końcu pojawili się francuscy kolonizatorzy, którzy to wszystko uprościli. Wietnam stoi w kontraście do dwóch innych krajów Dalekiego Wschodu. Korea wybrała ścieżkę niesamowitego uproszczenia swojego pisma. Mówiłem o tym już w moim poprzednim filmiku. Jednak można powiedzieć, że dokonała tego w pewien sposób sama. Stworzyła coś oryginalnego. W przypadku Wietnamu, paradoksalnie, pismo, w którym było najwięcej rodzimej wietnamskiej oryginalności, Chữ Nôm, jest dziś praktycznie niewidoczne. Gdy wejdziemy do wietnamskich pagód, zamiast niego ujrzymy pismo prawie czysto chińskie. A gdy po naszej wizycie pójdziemy napić się typowej wietnamskiej kawy, na której punkcie cały kraj szaleje, na menu ujrzymy bliskie nam litery łacińskie. No dobra, po tym odcinku pozostaje nam do odwiedzenia już tylko jeden kraj Dalekiego Wschodu. Japonia, która próbując dopasować chińskie znaki do swojego zupełnie innego języka, stworzyła w pewnym sensie aktualnie najgorszy system pisma na świecie. A teraz, jeśli zastanawiacie się, jak ja sam uczę się języków obcych i jak rozkładam je na czynniki pierwsze, co bardzo pomaga w nauce, to zapraszam do mojej aplikacji, którą zaprojektowałem i zaprogramowałem. Według mnie posiada ona najlepszy interfejs do słuchania i czytania w językach obcych, jak również mnóstwo niesamowitych ćwiczeń i gier. Poniżej znajdziecie również ograniczony kupon zniżkowy. A tymczasem tyle na dzisiaj i widzimy się w następnym. Tam biet!